Temat dzisiejszego odcinka to bardzo dobry temat, smakowity bym powiedział nawet, Wyjątkowy. bo chcemy dzisiaj porozmawiać o jedzeniu. Także mamy bardzo duże kompetencje, bardzo duże doświadczenie, pewnie jak wiele osób. Jesteśmy specjalistami, jeśli chodzi o jedzenie. Wysokiej klasy. Nie gotowanie, jedzenie. Nie, konsumpcja. Chodzi o konsumpcję, tak. I to jest podcast Miron i Szymon. Odcinek numer 3. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tak, lubisz warzywa? Dobra, zaskoczenie. to ja się może przedstawię. Nazywam się Szymon, jestem żarłokiem i uwielbiam jeść. I nie muszę mieć zieleninki do mięska, mogę jeść mięsko bez zieleninki. Przyznaję się, to jest moja pięta achillesowa, mam ciężko z trzymaniem michy i uwielbiam sobie ugotować, uwielbiam sobie zjeść. Ale to nie jest jakieś spotkanie, wiesz, na anonimowych łakomczuchów, obżarcuchów. Nie, spokojnie Szymek, to wiesz. To ale tak się czasami czuję. Wydaje mi się, że przy tej ilości ruchu, które teraz mam i kalorii, które wydatkuję, to co jem mógłbym ograniczyć o połowę, tylko wtedy życie by było smutne. Mógłbyś. Ja widziałem wczoraj w internecie taką dietę, że ktoś mówi właśnie, że połowę, tak? Że je połowę w ciągu dnia, je połowę czegoś, połowę tego i przychodzi do domu, ćwiczy, po ćwiczeniach i zżera połowę lodówki. Także to, wiesz. I ja już w tym momencie myślę, jeżeli bym wprowadził sobie taką dietę polegającą na połowie, to bym musiał drugie tyle więcej gotować. Wtedy bym robił połowę i bym jadł tyle samo, co teraz. Wydaje mi się, że nie jesteś najmocniejszy w ułamkach chyba. Ale w jedzeniu tak jestem dobry. To tak nie działa. Jak ugotuję 2 razy tyle, co normalnie, zjem połowę, to jem tyle samo, a w sumie zjadłem połowę, prawda? No i to już śmierdzi takim dopingiem i oszustwem. To już jest oszustwo, Ale wracając do warzyw, lubisz warzywa? Lubię warzywa, lubię sobie czasem jakoś, tę zjeść. Ja nawet nie wiem, jak to się nazywa. No właśnie. Marchewkę z groszkiem, takie sprawy. Właśnie, marchewki z groszkiem nie lubię, ale dobrze. Ciemną kapustę, jak mama zrobi. Modra kapusta na Śląsku i tak dalej. Ale ta ilość warzyw, które jem i konsumuję, jest taka dość ograniczona. Takie małe wyznanie może. Żygałeś kiedyś do zupy kalafiorowej? Nie. Ale żygałem po zupie. Jak byłem mały, to miałem okazję. Niestety miałem okazję, moja babcia, która gotowała fantastycznie jakieś tam sosy koperkowe, torty, bajery, wszystko i takie wiesz, pełne menu i to właśnie dużo warzyw również. No i zupa kalafiorowa, tak? Ale mówisz, że takiej zupie kalafiorowej, jak każde dziecko jadło w przedszkolu, w żłobku i tak dalej, że... Przymus bezpośredni. Przymus bezpośredni, tak. To ja wiem, jaka jest to zupa. Ja nad taką zupą się dosłownie pożygałem, bo zapach gotowanego kalafiora jest taki dość specyficzny, tak. Śmierdzi, krótko mówiąc. Nie można powiedzieć, że to pachnie. Natomiast starozoka. Natomiast kapusta, która jest jakimś tam może chyba dalekim kuzynem kalafiora, możliwe, że jest, nie wiem. Gotowaną kapustę z jakimś tam mięsem i coś, wielki gar. To ile ty miałeś wtedy lat, co do tej zupy narzegałeś? Jakieś 5-6, coś takiego. Czyli to jeszcze bez alkoholu. To nie, ale to jest trauma nie do wyparcia, nie da rady. Tak. Kalafiora nie tykam i nie ma o czym mówić nawet. Nie? A taki smażony kalafior na patelni? Śmierdzi przecież jeszcze z tą bułką tartą, to jest koszmar, nie? Albo takiego pociętego w plastry, w jajku obtoczony i jak kotlet. Nie, może ulec anihilacji i w ogóle może po prostu tego nie lubisz. Kalafior, brukselka i wiesz, jakaś tam fasoli nie lubię na przykład. Zjem jakąś jeszcze tam, w chili con carne, czy wiesz, ale na przykład jakąś po bretońsku, czy coś takiego. A ja to akurat lubię. Ja fasolce po bretońsku jest więcej kiełbasy niż fasoli. 5 miliardów pizz rocznie je się na świecie. Widzę, że tutaj przygotowanie było. Statystyka taka 5 miliardów. Nie interesująca. Tak 5 miliardów pizz na świecie. A ile mamy w tym momencie ludzi na świecie? 8? 8. Czyli wychodzi na to, że ponad... Nie wszyscy jedzą. Ale to wychodzi na to, że jakieś tam 58-7% ludzi na świecie je pizzę. Nie, myślę, że po prostu je tych ludzi mniej, tylko o wiele więcej tej pizzy. Bo to...
No To na pewno. Myślę, że tak się prezentuje. Na ale pewno tak jest, ale to jest bardzo popularna potrawa, która podbiła prawdopodobnie cały świat. Nie ma miejsca, gdzie... Hamburger chyba bardziej tylko. Hamburger. A tak pizza to jest wszędzie. Albo kebab teraz. O, kebab to też, oczywiście. Kebab też wszędzie zjesz. Wracając do pizzy, jak mieliśmy okazję w tamtym roku gdzieś tam się po tych Włoszech powłóczyć, jak byliśmy u prywata wejdzie, u pana Fabio. Fabio, pozdrawiamy. Fabio, pozdrawiamy oczywiście. Portego pizza- de Ma, pizzeria w Imperii. Facet ma najlepszą pizzerię na Wybrzeżu Liguryjskim. Wszystkie Polecamy. konkursy, rewelacyjna. Pani Basia, pracująca u Fabio. Polecamy. Jak godzinę czekaliśmy na pizzę i no, ty byłeś wtedy, jak ja zamawiałem, czy nie byłeś? Odbieraliśmy chyba tylko razem. No tak, to 2 piwa ekstra No dostałem, właśnie, bo ale zamawialiśmy u Fabio i Fabio powiedział, bo to był środek sezonu, czy możemy sobie na wynos wziąć parę kartonów, bo nas było tam 6 osób, tak? 6 czy 7. No to potrzebowaliśmy parę kartonów pizzy. Fabio mówi, nie masz szans, zobacz, tu jest pełno, sala pełna, na podwórku pełno, 10 stolików, 20, wszyscy żyją, nie ma to czasu. tak, byliśmy razem wtedy. A stanęła Basia, a Basia to szwagierka i mówi, nie, spoko, zrobimy. Zrobimy. No i Fabio zmiękł może nie, ale się okazało, że dało się zrobić tę pizzę. Ja myślę, że może Fabio nawet o tym nie wiedział, bo Fabio był Włochem, czy jest Włochem, a pani Basia jest Polką, tak, więc myśmy to takie fluidy polsko-polskie to przyciągnęło i poszło. Dostaliśmy tą pizzę, w każdym razie polecam każdemu, będziecie we Włoszech, nie da się nie zjeść tej pizzy, a poza Bardzo tym dobra. to smakuje przy samym brzegu morza, to jest nie do opisania, to jest orgazm kulinarny Słuchaj, po wy prostu. tam jedliście też jakieś inne rzeczy, których ja nie tykam. Oskarek tam gdzieś wygarną jakieś kalmary. Kalmary są zajebiste, powinieneś to spróbować. To jest jedno z najczystszych, najlepszych mięs, jakie jest. Ja jestem bardzo taki nudny i konserwatywny i bardzo wybredny, jeśli chodzi o jedzenie. Druga prywata. Ostatnio jak byliśmy na Śląsku w tamtym tygodniu, to mama Szymka zaprosiła nas do restauracji. Wenecja. Znaczy to musi być wszędzie jakieś włoskie akcenty z jedzeniem i tak dalej. Dziękujemy bardzo. Było Dziękujemy, bardzo smaczne na gumikluizy i na roladę, i na modrą śląską. kapusta. I na modrą Świetnie. kapustę. Pani Anno, dziękujemy. Było mega. Tej restauracji również dziękujemy. Było naprawdę fajne. No i taka trzecia, ostatnia prywata to dla babci Zosi tutaj jakieś takie chciałem Babcia życzenia Zosia, przekazać. babcia Zosia. Tak? I niech babcia Zosia staje na nogi. Niech bo zdrowieje. się zmaga z jakąś teraz chorobą. I robi ciasto znowu. Tak, o właśnie, to chciałem wspomnieć, bo to są co najmniej 4 powody, dla których babcia Zosia powinna się pozbierać szybko i wrócić szybko do domu. Jeden powód to jest orzechowiec, drugi powód to jest sernik, trzeci to jest jabłecznik i czwarty to jest makowiec. A ten orzechowiec, który ostatnio jadłem na twoim jubileuszu, to był od niej? To jest właśnie ten zawsze orzechowiec od babci Zosi. Mega. To... Także babcia niech wraca, niech Babcia się zbiera. Zosia, ja dziękuję za ten orzechowiec, miał być kawałek, zjadłem pół blachy, rewelacyjny był, naprawdę. Czekamy i pozdrawiamy. Tak jest. Co ty odkryłeś ostatnio? Jak to się nazywało? Auberginia, jak to jest po polsku? Bakłażan? Bakłażan, no. Bakłażana odkryłeś? I co? I Tak, bakłażan taki zdrowy? odkryłem bakłażana, bo ponoć jest mało kaloryczny i wieczorami można ale potem odkryłem, że bakłażana można wydrążyć, wypełnić serem i mięsem mielonym i w tym momencie dietetyka już idzie na zewnątrz, ale to jest takie warzywo, które z chęcią w połączeniu z czymś mogę jeść. Ale to zdziwiłeś mnie, że tego bakłażana można bez mielonego i sera zjeść. Znaczy, można go usmażyć, nie jest taki dobry. Pewnie zgrillować też można. O, zgrillowany jest dobry. Zgrillowany jest dobry. Ja go wcześniej w jakiejś takiej marynatce czy coś tam. Ja jestem mięsożercą, lubię mięcho i tyle. No. I ten bakłażan taki jest. A karkówę lubisz? Czytałem o czymś takim jak drukowanie jedzenia. Słyszałeś o czymś takim? Nie. To oczywiście jest wiadomo, że na razie jakaś melodia przyszłości trochę. No i to są, wiesz, z jakichś gotowych mas, najczęściej można sobie wydrukować jak z drukarki 3D, wiesz, ciasto, albo polewę jakąś tam z cukru, albo jakieś sosy nałożyć na... Jeszcze ma oczywiście problem ten sprzęt, czy tam technologia ma jeszcze problem z odtworzeniem jakichś tam prawdziwych, wiesz,
włókien, ścięgien, jeśli miało być mięso czy coś takiego? Z jakiejś jednolitej masy? A mnie już się to nie Nie, podoba nie, w ogóle. oczywiście, że tak to jest, wiesz, to jest na razie jakiś, ale no wiesz, takie banalne rzeczy, jak jakieś ciastko czy jakieś coś, to wiesz, to da się zrobić. Ja nie mówię, że to Ale czy to będzie w ogóle takie to smaczne? jest do To będzie- zjedzenia, to jest do zjedzenia, natomiast tam jakieś opinie są takie, że wygląda sztucznie, wygląda niezbyt zachęcająco, natomiast jest, zalety są takie, że jest precyzyjne, tak? Możesz sobie wyliczyć na przykład, wiesz, ilość kalorii, ile ma być gramów białka, ile ma być czegoś i to się przygotuje, tak? Że to jest dość długi czas proces, oczekiwania, tak jak przy drukowaniu 3D po prostu, tak? Że to nakłada bardzo długo. No, ale to wiesz, w jakiejś przyszłości może rzeczywiście jakimś tam ludziom, którzy nie mogą sobie sami przygotować, wiesz, to sobie tam kliknie na telefonie, zrobimy jakieś tutaj ciastko, czy nie wiem. Kurde, średnio mi się ten oczywiście, ten pomysł podoba. To są wiesz, na razie jakieś tam futurystyczne trochę sprawy, ale gdzieś to pewnie ktoś się tym zajmuje, ktoś tym bada. Zwłaszcza, że, ale z kolei wiesz, po stronie minusów są takie, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że jest zapach przy gotowaniu, przy pieczeniu. No właśnie, bo że to jest ta cała otoczka, która jest taka oczywiście. piękna. No pamiętasz na pewno z domu, jak mama zaczyna coś gotować, co ty lubiałeś. Ja to nie to muszę już w domu, to wystarczy, że to szefowa czy tak ogarnia na święta. szefowa ogarnia, no to przez człowiek już pół dnia chodzi z językiem, ślinka cieknie jak u psa Pawłowa jak i... cebula smażona się zaczyna, no to wiadomo, że pójdzie za tym coś dobrego. Tak? No tam to jest... nie może tak, być, to jest... tam nie ma ślepej ścieżki. Tam zawsze wygrasz, to jest win-win situation. Sprawa jest niezbyt taka zachęcająca, tak bym powiedział. Tak. Czyli co, w przyszłości, co mamy dzisiaj na obiad schabowy, to idziesz do tego laboratorium, a jak chcesz mieć, nie wiem, coś innego, to pojedziesz do tego. Wiesz co, może być też, Laboratorium. że ten proces się przyspieszy i że będziesz miał, wiesz, jakieś, nie wiem, małą szafeczkę, w której się to po prostu generuje, tak? Ale ja nie chcę tego, No ja nie chcę wiem, takiego że nie procesu. Chcesz, ale Szymek, czy ludzie się pytają, ci, którzy ciągną za sznurki, czy ty coś chcesz, czy nie chcesz? Znaczy prawdopodobnie tego nie dożyję, że będę musiał nacisnąć ten. Ja jestem dość tradycyjny, jeśli chodzi o jedzenie. Lubię jak to lata po polu, potem to się zjada. tam potem... zaraz, to i może dzieci to oglądają. Bo takie banalne fakty jak to, że jedzenie, wiadomo, jedzenie jest naszym paliwem, służy przede wszystkim do przeżycia, to sobie zostawimy, tak? Bo to są ogólnie wiadome, tak? Ale chciałem poruszyć coś takiego, że jedzenie jest takim elementem, który od wieków, od tysięcy lat budowało jakieś relacje, jakieś stosunki między ludźmi, jakieś niszczyło i budowało jakieś układy. Ludzie zostawali zapraszani, otruwani przy jedzeniu, wygrywały jakieś tam królestwa, wojny i takie inne historie. No i są taka banalna sprawa, jakaś, nie wiem, randka na przykład, no to zaczyna się od jedzenia, tak powiedzmy. Jakiś może być, wiesz, ktoś sobie zbuduje jakiś związek, restauracja, jemy, no i wtedy, wiesz, jakieś pierwsze punkty, odwróciła się, nie? Albo coś, się trochę skrzywiła, czy coś tego może nie lubi, albo coś już takie, wiesz, przez przeciąganie liny i sądowanie tych, nie? Sądowanie zwyczajów, tak? Czy coś się podoba, czy nie. Także jedzenie bardzo ważne, tak? Od zawsze. Tak, odgrywa bardzo dużą rolę jakąś tam socjalną, tak jak właśnie powiedziałeś. Zapraszasz kogoś, kogo lubisz, zapraszasz go do pełnego stołu, przyjmujesz go jak najlepszego gościa, czym chata bogata. Mówisz o Polakach. Mówię o Polakach, Oczywiście. tak. Mówię o nas, o Polakach. Z tą randką to też jest dobry pomysł. Jedzenie jest po prostu po to, żeby być razem i pójść dalej. Nie wiem, w jakim średniowieczu te wszystkie uczty, kiedy król odwiedzał króla, naprawdę tam zawsze przecież były pełne stoły, które się uginały, do tego dużo wina. Dzisiaj czytałem na przykład, że nie będę w Gdańsku w restauracji czy gdzieś. Mówisz o tych krewetkach. No akurat za 2,5 krewetki tysiąca. mi się skojarzyły właśnie, nie? Też to czytałeś? No dzisiaj wszedłem z No pracy, właśnie, to jest piękna przeczytałem. akcja, rewelacja. Siedzą Głupie sobie kobieciny, baby. sobie jedzą pizzę z krewetkami i to paragon 8% VAT-u. Nie, kolego. To my tutaj nasze legitymacje i to jest, proszę pana, potrawa luksusowa i tutaj mamy 23% VAT-u. Nie ma tak, nie? Tak, i 2,5 tysiąca tysiąca złotych kary tak. dostał restaurator, który zrobił pizzę dla 2 pań, które miały być normalnymi klientkami. Okazało się, że to są jakieś panie z Urzędu Skarbowego, które się bardzo dobrze znają. Ile VAT-u ma być przy jakiejś tam potrawie, a z tego, co udało mi się dowiedzieć, czy czytałem, to polski VAT, jeśli chodzi o
o sprawy kulinarne jest strasznie skomplikowane. Nie wiem, na jednej kawie można mieć bo na mleko jest inaczej, na piankę jest inaczej, na orzeszka jest inaczej, na coś tam jest jeszcze inaczej. Także Fabio, uważaj. No i kurde, chłop się postarał, zrobił tym 2 paniom naprawdę bardzo dobrą, przynajmniej zdjęciu to tak wyglądało, pizzę z krewetkami. Krewetek było dużo, były fajne, takie wyczyszczone, bo powiększałem sobie to wszystko. A potem te baby powiedziały, że one mu karę wlepią 2,5 tysiąca, bo jak jest z krewetkami, to nie ma VAT-u 8 czy 9%, to są tylko 20%. przepisy i to trzeba znać. Jaka kuchnia najlepsza jest na świecie i dlaczego to jest włoska? Nie wiem, jest jakieś takie powiedzenie, jeżeli chcesz jeść, to jedz po włocku, jeżeli szukasz samochodu, to kup niemiecki, jak szukasz żony, to niech to będzie Słowianka, no jest coś w tym. No coś tam jest, no. Zawężmy krąg, niech będzie Polka. No niech będzie Polka. No, ale... Nie wiem, czemu najlepsze jedzenie jest włoskie. Ja, tak jak wiesz, bardzo lubię śląską kuchnię, czyli rolady, jakieś mięsa, kluski i tak dalej. Ale kurde, jedzenie włoskie jest po prostu rewelacyjne. Nie wiem dlaczego, no może dlatego, że... Nie wiem, nie chcę spekulować teraz, ale no... Może dlatego, że jest smaczne. No jest smaczne, ale kurczę... Nie wiem, jest dużo innych kuchni, które też na pewno są dobre, też są smaczne. Może dlatego, że myśmy to dobrze poznali, aż tak daleko nie jest. Z Polski do... Eksportują na cały świat. To też eksportują nie jest tylko, że na we cały Włoszech, świat. A pizza ponoć powstała z biedy, tak? Czyli co? tak, No, trzy miałeś składniki, 3 składniki atakuje, i rzeczywiście. już można było cokolwiek nie było w domu, to się na tą pizzę wrzucało i robiło się z jakąś potrawę. A teraz to jest taka potrawa, którą wcina cały świat. Znasz kogoś, kto nie lubi pizzy? Czy mój tata nie przepadał za pizzą podobno, ale jadł masę innych rzeczy, zwłaszcza, że kiełbasę najbardziej polską, to tam akurat każdą. Ale to nieistotne. W każdym razie ja w tamtym roku chyba śledziłem sytuację tych cen pizzy na przykład, tak, czy cen makaronów. Dlaczego one się trzymają od tylu lat na tym samym poziomie, tam około 10-12 euro, tak, może 8, 9, 10, 11, 12 w takich ramach się powiedzmy obracamy za porcję i no i to generalnie wynika z tego, że oni mają tam taką kulturę jedzenia, tak? No nie możesz sobie tam zrobić Włochom pizzy za 25 euro, czy makaronu, wiesz, za 3 dychy, tak jak może być tutaj, no bo to, no niestety to nie przejdzie, tak? No, to jest ich zwyczaj, to jest ich taka kultura jedzenia, taki po prostu, wiesz, siedzą na zewnątrz, spotykają się wieczorem, siedzą przy stole godzinę czy 2. I to jest właśnie to, co mi się w tej kulturze bardzo to podoba. jest właśnie taki 2 bonus, godziny, tak? biesiadowanie, rozmawianie. To jest coś pięknego. Siedzenie przy stole, spędzanie wspólnego czasu razem z jedzeniem. No. Dokładnie tak. Może być coś lepszego. Super to jest. Jeszcze wiesz, warunki ekonomiczne czy tam jakieś geograficzne powodują to, że oni te wszystkie składniki do tych swoich potraw mają zarobić, miejscu, tak? dokładnie. Tu rośnie pomidor, tam rosną oliwki, macie tam całą mąkę na makaron i na pizzę, to wszystko jest, tak? Wszystko jest. Także nie musisz dokładnie. tego wozić z jednego końca kraju na drugi. I pewnie dlatego też nie się może to trzyma. być zbyt drogie, no bo No. tam to jest w sumie na każdym rogu. Jak patrzysz, nie? wiesz, wracając do Fabio, tak, jak widzisz tych wszystkich te ekipy włoskie, tak, które tam zasiadają, Fabio, jutro na 19, tak, dobra, ci vediamo, widzimy się jutro, tak, i widzisz, że masa Włochów potem siedzi, jak siedzieliśmy wtedy, co trafiliśmy akurat w tej sali w środku, jak tam było głośno, Ale to było piękne. jak tam było głośno, to Było przecież głośno, było fajnie, było gwarnie. tutaj Basia biega z 7 Wszyscy talerzami, byli tutaj zadowoleni. wjeżdżają, to ja sobie zamówiłem kalconę. Jak patrzałeś przez okno, było tak, morze tak. widać. No. Bez nadzienia, można powiedzieć, ale bardzo dobry. Także rewelacja, tak? To jest klimat. I myślę, że to jest właśnie też taka magia tej włoskiej kuchni, że to się dzieje tam, że wszyscy siedzą na zewnątrz, jest ciepło, pół roku, 8 miesięcy, 9, 10, tak? Oni chyba tam, z tego co pamiętam... 2 miesiące chyba, nie? Czy Chyba, 3 miesiące? chyba tylko listopad tam Listopad jest jest zamknięty. I potem ty już wystawiając coś do grzania na zewnątrz, już siedzisz kocyk i cały czas. To jest naprawdę rewelacja, tak? Jak tutaj masz, wiesz, betonowisko jakieś zamknięte przez 6 czy 8 miesięcy, no to jest kompletna różnica, nie? Wiesz, schabowego zna każdy, tak? Bigos zna każdy, to są, wiesz, to nie są jakieś tam typowe na te. Dużo było ryb, jeśli chodzi o Szczecin, bo wiadomo, tam był przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich, tam gdzie moja mama pracowała, Gryf, tam wozili masę tych ryb, tak? To pewnie na całą Polskę to później dystrybuowali i tam stamtąd właśnie te paprykarze wszystkie i tam masa tych
wszystkich produktów rybnych, jakie były możliwe. To przede wszystkim, ale też wiesz, też był jeszcze stary Drobimex, tak? Ta wielka firma, która przetwarzała mięso, tak? I stamtąd, powiem Ci, panie kolego, zupa gulaszowa jeszcze w takich wielkich słoikach była sprzedawana. Mega. To było mega, tak? No, także takie rewelacje, wiesz. Nie sądzę, żebyś odmówił. Takie warzywa lubię właśnie. Takie warzywa to były kawałki, tak, pływające w tej zupie. Następuje, wiesz, w internecie czy gdzieś w przepisach jakieś koszmarne udziwnienie, tak? Próbujesz sobie znaleźć jakieś, bo ja nie jestem, wiadomo, ja nie umiem gotować, więc jak miał coś sobie gotować, to muszę poszukać sobie jakiegoś przepisu, czy coś takiego, czy gdzieś poszperać, czy jakiegoś tutoriala, żeby ugotować jakąś potrawę. No i siedzisz i potem jak głupi, tutaj ta kobieta doda coś, ta znowu coś, ta coś tam. Potem, wiesz, zweryfikujesz te rewelacje, wiesz, z jakimś, że tak powiem, zawodnikiem ostrym typu, wiesz, moja mama, nie wiem, twoja czy moja teściowa. Z kimś, kto potrafi gotować po prostu. One powiedzą, co to jest? Co ty piłeś, co ty gadasz do mnie, tak? Co ty no. chcesz nam wrzucać, tak? No przecież tak udziwnione, nie mam teraz przykładów żadnych, ale wiesz, w zasadzie ileś tam przepisów, to patrzysz, ty, co wy z tymi składnikami, ty? I to jest właśnie rzecz, która mnie bardzo często odrzuca. Siedzę sobie w domu i mówię, kurde, jutro bym sobie coś przygotował fajnego do jedzenia. No i co, no wchodzisz na internet, albo masz tych rolek z jedzeniem zapisanych milion, które, to bym sobie ugotował, to bym sobie ugotował. Ale często jak widzę te składniki, że ja tam muszę mieć 40 składników, żeby sobie jakieś tam cokolwiek w ogóle ugotować, to mi się już odechciewa, bo same szukanie tego nie, wydaje mi się, że zwłaszcza jeszcze. Wolałbym, chyba jednak preferuję takie dość proste jedzenie. Parę składników, 2 czy 3 przyprawy i robione... No czyli znowu wracamy do włoskiej kuchni. No. Ty lubisz pikantne przyprawy? I potrawy też pikantne? Lubię ten stan, kiedy mnie wszystko pali, ale jestem jeszcze jestem w stanie odczuć smak. No to i właśnie to jest cięte. I najlepiej, kiedy jest na tej granicy, bo mogę, nie wiem, zjeść papryczki takie srakie, owakie i w pewnym momencie po prostu to się kończy. Mógłbyś jeść tego więcej i tak większego progu bólu już nie osiągniesz, bo masz całą gębę wyparzoną i nie czujesz nic. I to jest za dużo wtedy, to jest za ostre, bo ta ostrość nie ma mi przysłaniać smaku tej potrawy, którą ja jem. I najlepiej, jak jest właśnie taki na granicy, że już podstrzała, nie? Że już muszę się ocierać, ale jeszcze czuję, nie wiem, jakieś mleczko kokosowe w tej tajskiej zupie. I to wtedy jest okej. Ale nie lubię takiego ostrego, że nagle mam wszystko wymazane, kubki wycięte na 2 dni i przez 2 dni nic mi nie smakuje, bo i tak nic nie czuję, nie? Ale lubię ostre, no. Kiedyś jakieś 2000 to było, czy nie wiem, 90, koniec 90 lat, gdzieś tam na Sylwestra poszliśmy z Jaromirem i z Beatą, z naszymi znajomymi, pozdrawiam, prywata oczywiście, na korty tenisowe w Szczecinie, nie? To była jakaś tam restauracja, no i tam podali nam jakiś taki, tam nie dość był, że był problem z miejscem, gdzieś tam ktoś musiał się przesadzać i tak dalej. Do ekskluzywnego miejsca. Ekskluzywnie może nie było, ale było żarcie. dużo ludzi, tak, i coś tam chcieliśmy zjeść i jakiś taki kawał mięsa upieczony czy coś niezidentyfikowany przyniósł. Ja tego nie tknąłem, sobie to odpuściliśmy, tylko że wydaje mi się, że to jest jeszcze relikt starych czasów, tak? Bo jak dzisiaj się przejdziesz po jakimś tam, zrobisz sobie jakiś tam rajd kulinarny po mieście, to ciężko jest chyba trafić już na lokal, który podaje gówniane jedzenie, nie? Bo jest konkurencja tak potężna, że wiesz, rozejdzie się szybko i za 2 tygodnie zawijasz ten interes, tak? Tym bardziej teraz w czasie Facebooków, TikToków i wszystkich możliwych mediów, w których my też aktualnie występujemy, to idzie bardzo szybko, ale czego ja na przykład nie lubię w restauracjach, ja się lubię najeść. Co mi z tego, że jak dostanę taki piękny talerz, na środku tego talerzyku będzie jakaś taka mała kubka, która będzie pięknie udekorowana, do tego ten cały talerz będzie jakoś tam pomazany jakimiś bohomazami. Przerost formy. Ja się muszę najeść. No. Co z tego, że to jest piękne i smaczne, jak ja po tym wszystkim po prostu nie odczuwam symboliczne jest. sytości. No i w tym momencie czar prys, dupę rozczać takie jedzenie. Czego nie lubię, to przejdziemy zaraz, ale Mikołaj, tak, mój mały synek, że tak powiem, mały nie synek. taki mały, no właśnie stwierdził, że najbardziej lubi pierogi i mówił, że z mięsem i mówił, że ruskie, a pierogi z mięsem to właśnie stara historia jeszcze z firmy, w której kiedyś pracowałem, Hiperglazur, to był na górze nad budynkiem tym, gdzie pracowaliśmy, był bar Hiperek, no i tam Hiperek. był, tak, legendarny, wiesz, taki stary imbis czy coś tam, można to, wiesz, taka historia tam,
ktoś tam właśnie opowiadał, że schabowy, które nie zeszły jednego dnia, to były mielone i potem z tego na drugi dzień były pierogi, tak? No i właśnie chyba normalna praktyka. Możliwe, że tak, ale to Zupełna było... normalna I praktyka. tam właśnie mój kolega Maciek, właśnie on był prawdopodobnie autorem lub podchwycił od kogoś, kupił od kogoś stwierdzenie, no i potem placek po węgiersku, czy coś tam, jak placek po węgiersku u nich jeszcze jest gwarantowana lawa. No i lawa, wiesz, się przyjęła i było... I wiesz jak jest. Nawet nasz kolega Stevens, to sformułowanie lawa. Lawa kojarzy się z erupcją. No wiele Dobra, się kojarzy. koniec. Bez wulkanicznych tych jakichś analogii. Wychodzi na to, że masz traumę z dzieciństwa, kiedy chodziłeś do przedszkola i wtedy się to jadło na okrągło tam i Zupa miałeś. z jakąś kapustą w przedszkolu, którą jeszcze właśnie sobie... Kapuśnia. Znaczy, wiesz co to Z było? boczkiem, z żeberkami. Nie, no kapuśniak ja bardzo lubię. Nie, to była taka zupa, w której były jakby, wiesz, kawałki liści nie kiszonej kapusty, tylko wiesz, zwykłej kapusty. Zwykłej kapusty. Tak, i to właśnie też tak mi to średnio smakowało, bo rozgotowane liście z kapusty, tak jak wiesz, w gołąbkach, też nie wszyscy to lubią. Tak? No tak. No, dlatego moja żona od jakiegoś czasu, słynna szefowa, robi gołąbki bez zawijania, tak? Czyli kapusta jest posiekana i jest już w środku. Miałem tak? ochotę, polecam, pozdrawiam, bardzo okazja dobre. jest, no. W każdym razie też jakiś tam łepek siedział obok mnie i on wyciągał te liście na bok tego talerza i ja robiłem tak samo, tak? Tylko że on te liście oczywiście uwalił na jedną kupę, ja je estetycznie rozkładałem dookoła talerza, bo ja nie lubię, jak jest coś niepoukładane, nawet na liście, które wyciągam z zupy. Sałatkę lubisz? No to zależy jaka i kto ją zrobił, nie? Bo to sałatka to jest taki szeroki termin, No że... nie, ale sałatka, no wiesz, na Wielkanoc, sałatka warzywna i... To jest podstawa, kurde, No, taka to sałatka to jest... Znaczy, to ja zauważyłem, że to specjalnie nie jesteś jakiś wybredny, także co się pojawi w menu, to praktycznie wszystko jest ten... Ja lubię jesteś zadowolony. lubię jeść i się tego nigdy nie wypierałem, tak więc rzeczy, których nie lubię, też należą do bardzo małej mniejszości. Nie lubię flaczków. Flaków nie lubisz? Ja dawno Nie lubię, jadłem, ale... nie lubię flaków z uwagi na to, że te kostki jelitowe pływające w zupie, ale na przykład wyobrażam sobie, że flaki muszą mieć naprawdę, bo tam jest majeranek i tak dalej, i one muszą mieć fajny smak. Mógłbym takie flaki na przykład prawdopodobnie wziąć i wypić, tak jak się pije rosół. Tak, niektórzy lubią samą zupę. Natomiast kurde, jakoś mnie to tak, mimo tego, że lubię owoce morza i różne takie dziwne rzeczy, jakieś małże ośmiornice i to wpierdzielam, że mi się uży często, to ten kosmyk jelitowy jakoś tak nie za bardzo mi tam pasuje. Przez długi czas miałem jakieś takie nie za bardzo podejście do wątróbki, aż zrobił to mój wujek. O, wątróbki nie lubię. Wtedy zrobił ją i ona nie była gorzka, no a teraz wiem, że wątróbka jest mega zdrowa, ma tyle rzeczy w sobie, różnych witamin, no wiadomo jak to wątroba, byle nie alkoholika. No dobrze, ale krupniok generalnie jakaś tam pochodna wątróbki, tak można powiedzieć. Że kaszanka jest jakby tam, wiesz, nie tak daleko wcale od tej wątróbki, można powiedzieć, smakowo, ale ja na przykład wątróbkę bardzo lubię. No, także... Czy kaszankę? Kaszanka to krupniok, nie? Kaszanka to krupniok, ale powiedziałeś, że lubisz wątróbkę. Nie, mówię, że nie jest daleko od wątróbki. Znaczy nie no, generalnie to są trochę inne rzeczy. No nie? trochę inne rzeczy, ale to wiesz, dla mnie to też jest jakiś tam posmak, no może niepodobny, ale no Dobra, powiedzmy, jest... że podchodzi to pod jakieś tam podroby, czy coś w tym stylu. Tak. Ale no kurde, kaszanka czy krupnioczek z grilla albo z pateleczki. No ziemniakami. Cebulka. No i smażona cebulka. I smażona cebulka. Gdzie byś nie zaczął, to i tak wracasz do smażonej cebuli. Prawie 40 tysięcy? Nie pamiętam, 40 tysięcy chyba McDonald's restauracji jest na świecie, ale i tak najwięcej ma chyba Subway. Jeszcze ma ponad 42 tysiące chyba. No tak, tylko że z McDonald'em to trochę inna rzecz, bo wszyscy myślą, że McDonald's to jest miejsce, w którym się je i to chodzi o jedzenie, a to nie chodzi o jedzenie, tylko chodzi o nieruchomości z tego, co wychodzi. Nie wiem, też to pewnie jakoś tam gdzieś ci się uszy ubiło, czy coś takiego czytałeś. Tak. Wychodzi na to, że ta firma się tak przebranżowiła, że jedzenie jest tylko dostawką do tego, żeby zdobywać nowe miejsca, nowe nieruchomości we wszystkich różnych krajach, wynajem, franczyza. Oczywiście. No, to jest nieźle pomyślane. Każdy mak pod innego właściciela, tak? No, ale... A czego jest więcej na świecie? Jest burgerów z Maka? Znaczy mówię o McDonaldzie, czy o... Burger King? Burger King? Nie, McDonald's prawie wygrywa, tak. Mówię, Subway jest najwięcej,
A maków- Subwayów jest najwięcej? Ty patrz, nigdy bym nie powiedział, że 40 Subwayów chyba jest 2000 z najwięcej. tego co pamiętam, natomiast maków jest niecałe 40. Jest dużo KFC, dużo w Ameryce jest najwięcej Pizza Hut z tego co widziałem, natomiast KFC jest najmocniejszy chyba jeszcze, prawdopodobnie nie wycofali się z Rosji i z Białorusi, tak? I KFC. wygląda na to, tak, i wygląda na to, że okej. oni są, tak, i no wiesz, tam cichy tak? Cicho ciemni zostali i w Afryce też chyba w wielu krajach jest najwięcej KFC. Okej. Także to są może, nie wiem, czy to jakieś są za uprzedzenia, nie wiem, chociaż Kentucky Fried Chicken jest jakby no, najbardziej amerykański z amerykańskich rzeczy, jakie mogą Dokładnie. być, ale no niestety tak tam Lubię tak to w wygląda. sumie. Taki dobry kubełek. Wiesz, ja nie lubię, tam jest mocno przyprawione. Jest przyprawione, dokładnie. Dopieprzone No, jest- konkretnie, jest- zinger jest mocny, jest pikantny, chociaż jest też chyba łagodna jakaś wersja, ale nie, i skrzydełka i tam obżerać czy coś, to nie dla mnie. Ja kurczaka lubię, ale niekoniecznie. Taka historia na temat ryby też lubisz, nie? Mhm. No. Przychodzisz na rybę, smażona Przychodzę. ryba, rąbiemy. No, kurde, Jak pewnie. najbardziej. Historia z tym łososiem, ci to opowiadałem, że łosoś w niektórych restauracjach przestał być jakby tak wspierany, tak? Bo Jest najbardziej toksycznym mięskiem. nie, no nawet nie chodziło o to, chodzi o to, że się zrobił taki łosoś zrobił się takim, wiesz, taką piersią z kurczaka, nie? Że jest we wszystkich potrawach, wszędzie jest proponowany i jakieś tam, nie wiem, lepsze z restauracji czy coś, zaczęły powoli to, wiesz, wypychać z menu czy pozbywać się, tak? Po prostu stał się zbyt pospolity. No krótko mówiąc, tak? No, zjechał na dół z jakąś elitarnością i już nie jest taki fajny, tak? Taki modny. No, ale ryby, mamy znajomych, To którzy też nie jest- przypadają. Tak. Facet nie je niczego, co pochodzi z wody, No z nie, no, morza. bo to i wiadomo, bo do wody to przecież ryby sikają. ryby To jak? sikają i to tam ciężko. A propos tego łososia norweskiego, jeszcze niedawno wszyscy myśleli, że to jest najzdrowsze, co może być. Potem się okazało, że to ze zdrowiem nie ma nic wspólnego. Zdrowie jest naturalnie ten dziki łosoś, natomiast ten hodowlany w Norwegii wcale nie jest zdrowy. I to też zostało sztucznie wypromowane. Norwedzy też nie jedli takiego hodowanego, nie hodowali tych łososi, tylko po prostu nie wiedzieli, co mają z tym wszystkim zrobić. Mają piękną naturę, no ale tam niczego nie wyhodujesz, tak? Tam nie ma zboża, nie ma tego. Im dalej na północ, tym gorzej. No i zostały im te wszystkie łososie i musiałbym gdzieś pogrzebać, wrócić do tych danych, ale to też była akcja jakaś taka marketingowa, którą oni w ogóle otworzyli, żeby te łososie sprzedawać i dzięki tym działaniom ten łosoś stał się popularny na... Stworzyli popyt sami. Jakoś to tak było zadziałane. Nie chcę teraz kłamać ani No oszukiwać. to przy wielu produktach jest W każdym razie chodziło o to, że jeszcze niedawno nie było czegoś takiego, że wow, łosoś norweski, atlantycki. Już dość długo chyba to już jest. Znaczy I dlatego właśnie już jest może gdzieś tam miejscami przesyp. Jest tak? dokładnie. Jest. Ale bo to pewnie w wielu produktach jest tak, że na zasadzie jak mówił mój tata, tak? Krótkie przysłowie, a Biblia marketingowca, może chcesz, ale nie wiesz, że chcesz. No Ktoś właśnie. mówi, ktoś się nie chce. Więc zaproponowali i zrobili produkt i ta ściana nawet a propos, wiesz, jakiegoś wciskania, ta ściana nie ma, wbrew pozorom, nie ma nic wspólnego z drewnem, bo to jest jakiś plastik czy coś takiego, a pod spodem jest jakieś takie tworzywo. Ale wygląda jak wygląda. Nie, tylko chodzi o to, że to jest prawdopodobnie, wiesz, jakiś, nie wiem, jakiś recykling, jakiś plastik i kilka lat temu te panele zrobiły się nagle dziwnie modne. Po prostu prawdopodobnie ktoś wykreował produkt. Tak, Drodzy żeby widzowie, się to jest pozbyć. profesjonalna ściana dźwiękochłonna. Studio. Tak, Studio, więc, ton studio. tak. Także nas tak wspaniale słychać. Panele To akustyczne. jest dzięki temu, co jest Się tutaj odbijają fale i za nami. Tak. zastosowaliśmy również legendarny poszerzacz scenianu. Dla lepszego dźwięku. Jak widzicie, jak już coś robimy, to naprawdę profesjonalnie. Miałeś jakieś pytanie do szanownych telewidzów? No tak, dajcie nam znać, co wy lubicie jeść, a czego wy nie lubicie jeść, albo, bo to są też takie rzeczy, które w ciągu życia nagle robiły wow, o kurde, nie wiedziałem o tym.
chciałbym, żebyście na przykład powiedzieli albo podzielili się z nami waszą wiedzą na temat tego, co było kiedyś waszym zdaniem zdrowe, a po jakimś czasie okazało się, że to jest w ogóle niezdrowe i powinniśmy się trzymać z tego z daleka, bo ja miałem kilka takich niespodzianek, że po prostu w całym życiu myślałem, że to jest nagle fajne, zdrowe, powinno się tego jeść, a potem się okazało, że to jednak nie do końca tak, nie do końca tak jest. Coś się zweryfikowało. Tak, mieliście coś takiego, to dajcie znać, napiszcie. A poza tym oczywiście poprosimy o suby, poprosimy o lajki, poprosimy o komentarze wszelkie możliwe na temat kolejnych tematów i na temat takich waszych kulinarnych oczywiście przemyśleń bardzo chętnie. Albo jak mielibyście jakiś przepis, który jest tani, łatwy i szybki w przyrządzaniu i zarąbisty, to napiszcie też. To... Znaczy można też wysłać DHL-em, nie musicie po prostu, bo to też zaszczędzi wszystkim fatygi, ale jak będzie taka możliwość, to jest... Tak, sytuacje typu wysyłanie to też jest kompletna zmiana jakiejś tam mody, jakiś catering, jakieś diety pudełkowe, to wszystko się To jest w potężnie ogóle zmieniło. bajer, nie? To się potężnie zmieniło. Na przykład też jest taka akcja, że tak jak mówiłeś o łososiu, który ekspandował na resztę świata, to też na przykład sushi, tak? Bo też to wyjechało gdzieś po, nie wiem, 20 lat temu czy ileś i tam chyba z każdym rogu może zjeść teraz sushi. I dlaczego? Bo to jest takie fajne, ładne, kwadratowe, trochę ryżyku, trochę tutaj kawałek rybki, tu kawałek czegoś i to wygląda, to też jest zdrowe, tak? Też jest jakieś mało kaloryczne i to można, i to jest świetnie transportowalne, tak? Tak, sobie dokładnie. pudełko włożysz, tak? Zabierasz. Mega idziesz, idealny tak? produkt, To łatwo, nie jest ładnie zupa, wygląda. że się wyleje, no. Także Łatwo to to zapakować, jak mówiłeś, łatwo to wysłać. Można to przez jakiś czas w lodówce przechować bez żadnego problemu. Do transportu się zadaje świetnie. Jest ekskluzywne. Ekskluzywne jedzonko. Jak jeszcze umiesz pałeczkami zamiatać, to w ogóle jesteś gość. No, nie umiem, ale to też jest taka część świata, której nie dotykam. Ale ja podróżuję w sumie bardziej chętnie, że tak powiem, no wiesz, nie? Samochodem i własną osobą niż podróże kulinarne. A podróże kulinarne to mi się kończą na razie. Granice mojego świata kończą się na Ligurii we Włoszech. Robisz podróże kulinarne, jak to nie robisz? Nie, na przykład hiszpańska kuchnia nie istnieje dla mnie, tak? Dlatego, wiesz, no coś takiego, tak? A masz śródziemnomorską, no grecka jakieś tam też, no nie wiem, jakieś gołąbki zawiniane w liście winogron i pewnie mają masę swoich rzeczy, których ja nie znam, ale to są, że tak powiem, wiesz, automatycznie, tak? Gdyby to było nie wiadomo jak popularne, prawdopodobnie miałby to każdy na stole, tak? To nie są jakieś tam owoce morza, czy pizza, czy makaron. No, masz rację, no, bo w sumie tak, no co, Hiszpania jest w sumie trochę dalej niż Włochy, ale wcale nie tak daleko, ciągle to jest Europa, Grecja tak samo, z Grecją tym się cacyki kojarzą, może dwie czy inne pierdoły, no ale jak mówimy o i kawałek dalej masz Turcję, tak? Oni mają też swoje rzeczy, tak? Natomiast tam już wiadomo, że nie wszystko mnie tam przekonuje, tak? Ale no mają kilka tam. Jak byliśmy 3 lata temu na wakacjach w Turcji, to tam wszystko cię raczej przekonywało do jedzenia. Iskander mnie przekonywał, bo jedliśmy 6 razy, więc mega. Niby kebab z chlebem i tak dalej, ale robił to robotę. Sosik pomidorowy, śmietana, świetnie, nie? Rewelacja. No to w ogóle był wyjazd. Jadłem na śniadanie, podwieczorek, kolację, dostawkę, mięso, grillowane, takie i owaki. No się przegryzało szybko, wiesz, bo to, no wiesz, to też Turcy... nie pozwalałeś, żeby leżało. No nie, no ruszaliśmy się. Tak, z basenu do baru, dokładnie, z baru także... na leżach, to zawsze są te kroki robiliśmy. Tak, no dlatego, tak to robiło, ale tak to było, a Turcy potrafią smażyć mięsa, potrafią smażyć warzywa, no nie? Tylko, że jakby to powiedzieć, oni są trochę słabi w wieprzowinie, nie? Zrobimy sobie tam tydzień przerwy od wieprzka. Ostatnio jak leżałem na tym jakimś tam leżaku czy gdzieś, to właśnie przyszło mi do głowy masa hoteli, tak? Ciągnie się, wiesz jak jest cała Antalya, tam ciągnie się masa tych hoteli i zrobić sobie na przykład gdzieś na samym końcu hotel i walnąć, wiesz, wielką świnię. Tylko u nas próbujecie wieprzowiny. No, przyjeżdżają ludzie z całego świata, czy ludzie, wszyscy praktycznie poza Turkami, którzy tam... Oni ci nie pozwolą na to. Nie, oczywiście, że tak, dlatego to są, wiesz, będzie dżihad. Ale zobacz, goście, którzy przyjeżdżają i chętnie sobie zjedzą schabowego i tak dalej, wiesz. No, proszę, nie? No, gotowe. No. Jest pomysł ekstrawagancki, ekstrawagancki, to delikatnie powiedziane. Tak, sprzedawać świnie no, wieku, to jest... Mogłoby być efektownie. No to...
Natomiast Mikołaj mówi, że jak na przykład jesteśmy we Włoszech i sobie jakieś tam, wiesz, jakaś bufala, jakaś mozzarella i tam, wiesz, te piękne sery rozkrajasz sobie z pomidorkiem na śniadanie. Tutaj można też już kupić, co sobie tam jemy, ale Mikołaj tak patrzy na mnie, a czemu ty nie jesz? Ja mówię, ja jem tylko we Włoszech. No, A on mówi, to też smakuje a co, ty troszkę jakiś inaczej. specjalny jesteś, czy co? Ja. Jestem. Jest. No i tak samo z oliwkami najczęściej, tak? Oliwkiem tylko w Turcji. No, proszę. No dobrze, takie, no. no masz takie Masz swoje zasady, trzymasz się I ich i krótko. jest, wiesz, jest, No. jest dobrze. Co jadłem takiego dziwnego? Nie wiem, może dla mnie dziwnego? W Hiszpanii jadłem ślimaki w jakiejś paeli. Smakowały bardzo dobrze, jak taki delikatny kurczaczek. I jak żyłem i pracowałem w Norwegii, to tam miałem do zjedzenia, na przykład jadłem mięso wieloryba. Proszę bardzo, takie rzeczy. No, jadłem to jest mięso, egzotyką. jadłem mięso wieloryba i nie wiem, jakbyś mi powiedział, że to nie wieloryb, tylko jakiś dorsz atlantycki, to pewnie bym ci uwierzył, że to jest dorsz, Prawie ryba. prawie ryba, ale to oni, zostawmy już kwestie ekologii i ochrony zwierząt i tak dalej, oni gdzieś tam mogą na te swoje takie czy inne wieloryby Mają przydział. mają jakiś tam przydział polować. Też dbają o to, żeby się tam temu nic nie stało, żeby gatunek nie zginął, to nie jest tak, ale tam w tych krajach można dostać właśnie takie dziwne mięso z ryby i to było wszystko dobre. I to też było w zupie rybnej, która przyrządziła Norweżka według starej jakiejś takiej receptury i to też miało funkcję socjalną, o czymś wcześniej mówiliśmy, oczywiście. bo zostaliśmy zaproszeni na obiad, bo pomagaliśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy miałem okazję skosztować właśnie takiej zupy rybnej, gdzie było mięso wieloryba i tam też jadłem renifera. To też było mięso z renifera na tym. Kolega wyjechał daleko na północ. No to... A, tam daleko, niedaleko. Nie, No, ale kulinarnie. ale na tyle daleko, że można było skosztować czegoś, czego w naszym tam powiedzmy, w naszym części rynku Europy nie ma. tego nie ma. Nie tyle. Ale w sumie no i tak wolę rolady i kluski. Tak. Nie no, oczywiście. No, ja w Norwegii na przykład jadłem gofra z łososiem. O, widzisz, gofra z łososiem Proszę jeszcze nie bardzo. próbowałem. W W Chorwacji obżerałem się owocami morza różnego i to był pierwszy raz, kiedy właściwie wtedy ja miałem, nie wiem ile tam miałem, jak ja tam byłem, ja miałem 20 lat i pracowałem tam jako ratownik w takim hotelu wodnym do pływania i wyciągania ludzi z wody i tam Na tym polega praca ratownika. no, dokładnie. Nie, no. Dobra, gadamy o jedzeniu. No i wtedy Chorwacki Baywatch. wtedy miałem okazję spróbować właśnie takich kalmarów, które albo są grillowane, albo są smażone. I to były czasy, gdzie niedawno się skończył komunizm, jak żeśmy tak, mówili, tak oczywiście, więc, że tak. tak więc w Polsce jeszcze Kasza tego z gulaszem i dziękuję. wszystkiego tego nie było i to był pierwszy mój kontakt z owocami morza i to było robione przy takiej restauracji zaraz przy plaży, a te owoce morza jeszcze parę godzin wcześniej pływały. Więc tak samo jak te włoskie pizze są najlepsze tam, tak samo te owoce morza. Teraz ja sobie kupuję kalmara zamrożonego. No zjem go, ale on nawet nie jest obok tego takiego, którego się ma z Chorwacji, nie? I wtedy odkryłem coś takiego, że są owoce morza i że to jest dobre, i że można mieć kalmary, i że można mieć z ośmiorniczki. Do tego można sobie jeszcze jakąś ostrygę wpieprzyć i to naprawdę jest dobre. Ale rozumiem też ludzi, których to odrzuca, bo to jednak pachnie specyficznie. Tak jak mięso z byka pachnie, no to tak samo są owoce morza. Nie? Byliśmy dawno temu we Włoszech, to też sobie właśnie zamówili taki cały jakiś, wiesz, chleb, pojemnik czy cokolwiek, ten jak on to otworzył z tymi owocami morza w środku, jak tam zadało. O chłopaku, nie? Naprawdę. Mułem, wodorostami. O, było, nie? Także Jak ktoś jest dobra, nieprzygotowany na to sobie faktycznie. Jest. Nie, ja tam wiesz, ja klasycznie, standardowo, zachowawczo zamówiłem oczywiście standard, jakiś pizzę czy coś. Co do kolejnego odcinka, byłbym skłonny zrobić najpierw mimo wszystko, Szymek, odcinek o języku niemieckim, jako że w Niemczech mieszkamy i na pewno kupę śmiesznych rzeczy i porównań moglibyśmy zrobić. Ja wiem, że jesteś niecierpliwy, chciałbyś zrobić odcinek o rowerach, ale zrobimy oczywiście. Nie ma problemu. Możemy zrobić o języku niemieckim. No i tak zrobimy w takim I razie. o różnicach pewnych kulturowych, językowych. I Bardzo dobrze. To jak my to po prostu tu odbieramy, co nas tutaj doświadczyło przez te lata, które tutaj mieszkamy. Tak więc zapraszamy na następne wydania.
No i co? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, do Trzymajcie zobaczenia. się zdrowi. Do usłyszenia.